Podczas dyskusji na temat gier dostępnych ekskluzywnie na Xbox One wspomina się o kolejnych odsłonach serii takich jak Halo, Gears of War, Forza oraz o innych tytułach. Nazbyt często zapomina się jednak o tym, który z trzecią konsolą Microsoftu jest niemalże od samego początku i który moim skromnym zdaniem może bez problemu konkurować o miano najlepszego ekskluzywa od giganta z Redmond na tą platformę. O bijatyce, która może stawać w szranki z kolosami takimi jak Mortal Kombat i Street Fighter. Dzisiaj chciałbym o niej pogadać i pokazać, dlaczego uważam, że jest absolutnie zajebista. To jedna z niewielu gier, które szczerze kocham całym swoim sercem, a jest to You're not worthy prey. Killer Instinct to jednocześnie reboot i trzecia odsłona serii mordobić zapoczątkowanej przez legendarne studio Rare w 1994 roku. Fani, których wokół siebie zebrały dwie poprzednie części cyklu, musieli czekać na kolejne KI niemalże 20 lat. Ale ich cierpliwość została wynagrodzona grą, która obecnie uważana jest w społeczności bijatykowców za jedną z najlepszych przedstawicielek swojego gatunku z kilku powodów. Nie przedłużając zatem, przejdźmy do pierwszego elementu, który stanowi o zajebistości instynktu zabójcy. Unikalny system walki to zdecydowanie największa siła KI i postaram się go teraz wytłumaczyć w jak najbardziej zrozumiały i prosty sposób, a wierzcie mi, nie jest to łatwe. Tak jak w innych bijatykach, mamy dostęp do gamy charakterystycznych ruchów oraz manewrów, od normali, speciali i rzutów poczynając, a na mix-upach, wake-upach i rewersalach kończąc. To co wyróżnia ten tytuł od całej reszty innych fighterów, to elementy, na które nałożony jest największy nacisk podczas każdego starcia, a są nimi konstruowane w ściśle określony sposób kombosy i tak zwane gry myślowe, czyli mind games, które rozgrywają się podczas ich wykonywania. Pomijając teraz wszystkie wyjątki od tej reguły, kombosy w Killer Instinct zawsze muszą zaczynać się od openera, przedłużane muszą być na zmianę unikalnymi dla KI właśnie autodublami oraz linkerami, a kończone enderami. I tutaj pojawia się chyba najbardziej rozpoznawalny element serii, który zdążył już przerodzić się w swego rodzaju mem, a jest nim po raz kolejny, pomijając wszystkie wyjątki od tej reguły, każdy element kombosa pomiędzy openerem a enderem jest możliwy do przerwania przez atakowanego gracza. Aby przerwać kombinację ciosów, którymi okłada nas przeciwnik, należy wykonać jeden z trzech dostępnych rodzajów combo breakerów przeznaczonych na autodouble i linkery o odmiennych siłach. Aby przerwać bardzo szybki, zadający mało obrażeń i znacznie skracający maksymalną długość kombosa lekki atak, należy użyć breakera lekkiego. Breakery średnie działają na nieco wolniejsze, zadające więcej obrażeń i pozwalające na dłuższe kombosy i średnie ataki, a ciężkie breakery działają na najwolniejsze, ale też zadające największe obrażenia i maksymalnie wydłużające kombosy ciężkie ataki. Zadaniem atakującego jest zatem tworzenie jak najbardziej nieprzewidywalnych i skomplikowanych serii ciosów o różnych siłach, tak aby utrudnić ich przerwanie przez atakowanego, a atakowany może je przerwać przy odpowiedniej dozie refleksu. No ale zaraz, dlaczego może, a nie powinien albo musi? Otóż z przerwaniem kombosów wiąże się cały system potencjalnych zagrożeń, z którymi należy się liczyć, próbując wykonać przerwanie. Jeśli atakowanemu uda się przerwać kombosa, równocześnie uda mu się ustrzec przed częścią zadanych mu obrażeń i powrócić do neutral game. Ale jeżeli pomyli się podczas przerywania, np. poprzez użycie combo breakera o złej sile albo próbę przerwania nieprzerywalnego segmentu kombosa, to wchodzi on na kilka sekund w stan lockoutu, podczas którego nie jest w stanie użyć żadnego breakera. A atakujący może go naparzać bez martwienia się o to, że naparzany przedwcześnie zakończy mu kombinację ciosów, co może skutkować bardzo,
dużymi obrażeniami, co jednak jest jeszcze bardziej niebezpieczne dla atakowanego. Napastnik jest w stanie przewidzieć użycie breakera, przyjąć pozycję i wykonać. Ten manewr potrafi być absolutnie zabójczy dla bitego, bo może prowadzić do ekstremalnie wysokich obrażeń, oscylujących wokół 80% zdrowia. Ale jest także diablo ryzykowny dla bijącego, ponieważ jeżeli po wejściu w pozycję kontry wróg nie zdecyduje się na combo breakera, to ma on czas na ukaranie przeciwnika. Ciągłe gry myślowe pomiędzy graczami, czyli tak zwane przerwie czy nie przerwie, przerywać czy nie przerywać. Czy ten ciężki atak to przypadkiem nie przynęta? Napędzają każdą walkę i nie pozwalają na dłuższe chwile wytchnienia, czyniąc zacięte starcia okropnie emocjonującymi. I wierzcie mi na słowo, udane odczytanie zamiaru oponenta i użycie Counterbreakera to jeden z najbardziej satysfakcjonujących wyczynów w jakiejkolwiek grze ever. Do tego dochodzą jeszcze inne mechaniki takie jak staggery, flip-outy, recaptury oraz shadow countery, które użyte w poprawny sposób również potrafią namieszać na polu bitwy. Ale to właśnie combo breakery oraz systemy na nich zbudowane są tutaj daniem głównym. A ich zrozumienie i używanie w udany sposób jest jednym z największych źródeł frajdy. No, jakoś udało mi się względnie zwięźle objaśnić zawiłości owijania facjat w KI. Przejdźmy zatem dalej. Tutaj naprawdę nie wiem od czego zacząć. 3 dotychczasowe sezony KI zaopatrzyły grę w aż 27 zabijaków. Na to chwilę w drodze jest jeszcze 2 dodatkowych. Każda postać walczy w sposób odmienny od reszty oraz posiada unikalne skille. Nie oświadczymy więc tutaj mnóstwa z grubsza podobnych do siebie shotos, jak w Street Fighterze 4 chociażby. Killer Instinct znaleźć można przedstawicieli wszystkich stylów walki obecnych w bijatykach. Mamy więc tych od rushdownu, zonerów, grapplerów, allrounderów, tych co skupiają się na specjalach, traperów, dynamicznych, szklane działa i tak dalej. Jeżeli nie znasz się na fighterach i wszystkie te nazwy nic ci nie mówią, to powiem po prostu, że jest czym wybierać. Ba, są tutaj nawet postaci tak unikalne, że z ich klasyfikacją mają problem nawet bijatykowi wyjadacze. Taki golem Aganos na przykład podczas meczu zaopatrza się w surowce w postaci głazów, za pomocą których może następnie tworzyć sobie ogromne maczugi, którymi może rzucać. Albo rozstawiać na mapie ściany zmniejszające dystans pomiędzy graczami. Wykonując określone ataki, może nawet przebić przeciwnika przez wszystkie ściany, jakie zdołał postawić, zadając mu kolosalne obrażenia. Kto wpada na takie pomysły? Postaci są szalenie różnorodne nie tylko pod względem gameplayu, ale także wyglądu. W KI zobaczyć można Glaciersa, kosmitę władającego lodem i budzącego swoimi ruchami skojarzenia z T-1000 Terminatora 2. Fulgora, czyli Robocopa i Predatora w jednym, zajmującą się partyzantką wiedźmą z parą laserowych tonów, czyli Orki. Zmumifikowanego czarnociężnika Khan-Ra, Raptora cyborga zionącego ogniem, czyli Riptora, kościotrupa pirata, czyli Spinala, wampirzycę Mirę, likantropa Saberwolfa, człowieka pochodnie Cindera, łowczynię Maję, kolosów Gargosa oraz Idola, moją najulubieńszą postać z bijatyk, czyli Onryo Hisako oraz wielu innych zawodników. Do wyboru, do koloru. A, różne kolory też są. Znalazło się tutaj nawet miejsce na kilku gości z innych gier, w tym arbitera z serii Halo, generała Rama z Gears of War, a nawet Rasha z Battletoads. Nie mogę dostatecznie nacieszyć się tym, jak wiernie i świetnie odwzorowano ruchy tego growego płaza z epoki NES-a. Największym triumfem KI jest jednak w przypadku postaci to, że większość z nich w imię filozofii easy to learn, hard to master nie stawia graczom wysokich wymagań, jeżeli chodzi o rozpoczęcie zabawy z nimi.
Z racji tego, że wszyscy wojownicy muszą stosować się do zasady Opener, Linker, Ender, samo wykonywanie kombosów, które są najważniejszą częścią gry, nie powinno po treningu stanowić problemów nawet początkującym. Wybierasz postać, przeglądasz ruchy, wiesz jak robić kombosy, gotowe. A jak chcesz grać na wyższym poziomie, to badaj i odkrywaj. Proste. Killer Instinct oferuje grającym masę trybów rozgrywki. Poza obowiązkowymi pojedynkami rankingowymi oraz nierankingowymi między graczami, czy to przez sieć, czy to przy jednej konsoli, bijatyka Microsoftu posiada tryb arcade, tryb fabularny dla postaci z sezonu drugiego, Survival, Shadow Lab, w którym tworzymy swojego własnego ducha niczym Drivatara z Forcy, tryb King of the Hill, tryb powtórek itd. Obecnie najbardziej rozbudowaną atrakcją jest bez wątpienia tryb Shadow Lords, w którym tworzy się własną drużynę wojowników i próbuje zapobiec końcowi świata niemalże na modłę najnowszych XCOMów. A zdobyte w nim bonusy można potem wykorzystać w oddzielnym trybie grając przeciwko innym graczom. Jednakże prawdopodobnie najważniejszym trybem obecnym w KI, którego brakuje innym bijatykom, jest pełnoprawny samouczek. W przeciwieństwie do tutoriali w grach takich jak Mortal Kombat nie ogranicza się on jedynie do ogólnych informacji. O nie. Zaznajmia on grającego z niemalże wszystkimi pojęciami związanymi nie tylko z KI, ale z bijatykami w ogóle. Mix-upy, rewersale, wake-upy, cross-upy, resety, panisze. Wszystko jest podane jak na tacy. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie gracza ze szczerymi chęciami, który nie zdoła zrozumieć o co biega w fighterach po ukończeniu samouczka w instynkcie zabójcy. Dodajcie do tego fakt, że KI posiada chyba najbardziej dopracowany i bogaty fanowski poradnik bijatykowy ever na stronie KI-Infil.net, a ten niepozorny tytuł z biblioteki MS-u staje się jedną z najbardziej przystępnych bijatyk w historii. Przy tym nie poświęcając złożonych systemów i możliwości ciągłego samodoskonalenia się grających. Po prostu poezja. No i multiplayer sieciowy korzysta z architektury GGPO, zapewniającej znikomą ilość lagów. Bijatyki słyną z wyrafinowanej oprawy i KI nie jest wyjątkiem. Modele postaci oraz areny, na których mierzą się ze sobą gracze, są bogate w szczegóły, pieczołowicie zaprojektowane oraz bajecznie kolorowe, a przez dużą ilość czasu wszystko zalewane jest ogromną ilością efektów cząsteczkowych. Plansze niszczą się i dynamicznie zmieniają wraz z przebiegiem walki, a podłoża zalewane są kałużami krwi. Tutaj pojawia się jeden z niewielu zarzutów, jaki skierować mogę w kierunku Killer Instinct, czyli okazjonalne, niezbyt imponujące tekstury widoczne przede wszystkim na zbliżeniach, czyli jednak niezbyt często, oraz animacje ciosów sprawiające wrażenie pociętych, ale są one wynikiem tego, jak działa system walki, więc są do zaakceptowania. Całość nigdy nie traci płynności, nawet przy najbardziej szalonych sytuacjach. Ale daniem głównym, jeżeli chodzi o oprawę, jest zdecydowanie audio. Killer Instinct trzyma się mocno swoich automatowych tradycji i prawie każdy efekt dźwiękowy ma moc, niezależnie od tego, co robisz w danym momencie. A komentator wydaje się być bez przerwy o krok od eksplodowania z powodu hype'u, jaki sam potrafi wygenerować. Muzykę do KI skomponowali panowie Mick Gordon, Celldweller oraz Atlas Plug, z czego ten pierwszy odpowiedzialny jest za ścieżki dźwiękowe w najnowszym Doomie oraz Wolfensteinie, a ta również dostarcza całe wagony ekscytacji oraz nahypowania. Utwory dedykowane Hisako, Orchid, Aganosowi, Idolowi oraz kilku innym postaciom zawsze wprowadzają mnie w tzw. killer groove, a ten odgrywany na ekranie wyboru zawodnika sprawia, że nie chce mi się nikogo wybierać tylko dlatego, że chcę słuchać i słuchać. Do tego każdy utwór w grze jest dynamiczny, czyli zmienia się w zależności od tego, co dzieje się na ekranie. I stąd też usłyszeć można inne fragmenty, gdy wykonujemy duże combo, gdy jeden z graczy ma już mało zdrowia, a nawet gdy obydwaj gracze są bezczynni. W tej konkretnej sytuacji odtwarzane są aranżacje utworów ze starych Killer Instinctów. No i gdy jesteśmy w menu i przełączamy się między opcjami, to odgrywane są kluczowe nuty motywu przewodniego serii.
11/10. Podsumowując, jeżeli jeszcze nie miałeś lub nie miałaś okazji zapoznać się z Killer Instinct, albo uznajesz go jedynie za podróbkę Tekkena, /Mortala, /SF-a, to gorąco zachęcam do dania mu szansy. Zarówno na Xbox One, jak i na PC dostępna jest darmowa wersja do wypróbowania, a społeczność gry wciąż jest żywa dzięki ciągłemu wsparciu ze strony deweloperów. To bijatyka jedyna w swoim rodzaju, inteligentnie zaprojektowana, tryskająca charakterem i dająca masę satysfakcji z udanego odczytania intencji przeciwnika. Tylko pamiętaj, aby grając nie korzystać z opcji Combo Assist. Spłyca ona grę równie bardzo, co o twoim strzelankach. Życzę udanego spuszczania łomotu kościotrupom, dinozaurom i cyborgom.